Polskę czeka pojedynek ministrów o czyste powietrze. Niemcy proszą Polaków o ropę wobec gróźb Kremla. Dronopad Ukrainy zepsuje kolejny dzień zwycięstwa na Kremlu. Jest 29 kwietnia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam! Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dronopad zepsuje Rosji dzień zwycięstwa. Kolejny. Obawy przed atakiem dronów Ukrainy zmusiły Rosjan do rezygnacji z parady z wykorzystaniem sprzętu wojskowego na tak zwany Dzień Zwycięstwa. Dronopad Ukrainy jest coraz skuteczniejszy. Parada zwycięstwa organizowana w Moskwie w każdą rocznicę tak zwanego Dnia Zwycięstwa, czyli 9 maja, od kiedy Rosjanie liczą zakończenie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, odbędzie się w tym roku bez udziału sprzętu wojskowego. Ministerstwo Obrony Rosji podało, że na Placu Czerwonym w Moskwie nie będzie sprzętu wojskowego ze względu na obecną sytuację operacyjną. Chodzi o zagrożenie atakiem Ukrainy z użyciem dronów albo rakiet. Ukraińcy intensyfikują ataki tego rodzaju na Rosję dzięki postępom technicznym, coraz bardziej wyszukanym technikom, które coraz bardziej zagrażają Rosji. Ministerstwo Obrony Ukrainy informuje, że drony ukraińskie mają zasięg do 1750 km, kiedy na początku wojny wynosił on 630 km. Uderzenia ukraińskie są wymierzone m.in. w infrastrukturę naftową oraz paliwową Rosji. Najbardziej spektakularny atak ostatnich tygodni to cios w rafinerię Tuapse oraz towarzyszący jej naftoport na Morzu Czarnym. Wskutek ataku doszło do wycieku ropy, który według źródeł w Rosji został zatrzymany dopiero po tygodniu od ataku, czyli 28 kwietnia. Ponadto Ukraińcy zdołali powtórzyć atak po kilku dniach usuwania szkód przez Rosjan. Według informacji dostępnych 29 kwietnia pożar w Tuapse nadal nie został ugaszony. Ogniska znajdują się w co najmniej 3 obszarach zakładu, przy zbiornikach paliw, rafinerii i na nabrzeżu. Wyciek paliw zagraża pobliskim zabudowaniom i środowisku. Wywiad Ukrainy sięga po coraz bardziej wyszukane metody ataku. Według RIA Nowosti Federalna Służba Bezpieczeństwa w Rosji musiała zneutralizować 2 mieszkańców miejscowości Uchta, którzy we współpracy z Ukrainą szykowali atak dronów na rafinerię Komi. Warto przypomnieć, że Komi znajduje się około 1700 km od granicy Rosji z Ukrainą. Jest to jeden z najdalszych celów ataków ukraińskich. Kijów zdołał go razić kilkukrotnie w 2025 i 2026 roku. Z tego powodu Dzień Zwycięstwa na Kremlu musi być zorganizowany z zastosowaniem specjalnych środków bezpieczeństwa. Nie wezmą w nim udział studenci niektórych placówek edukacyjnych. To sygnał, że władze mogą obawiać się kolaborantów Ukrainy w ich szeregach. Inna interpretacja może być jeszcze bardziej druzgocząca dla Rosji. Nieobecność sprzętu wojskowego i części młodych uczestników może wynikać ze strat wojskowych w toku inwazji na Ukrainie, która wkracza już w 5. rok. 9 maja 2025 roku Ukraina wysłała do Rosji falę dronów, z których 3 próbowały zaatakować Moskwę, ale zostały zatrzymane na szlaku. Nie jest jasne, co Kijów szykuje w tym roku. Jednakże już teraz dronopad Ukrainy nie pozwala Rosjanom w pełni wykorzystać premii wysokich cen ropy i gazu wynikających z wojny w Iranie. Podcast Energy Drink opisał drobiazgowo te problemy, o których można poczytać albo obejrzeć w naszym podcaście i link załączam do tego materiału. Tymczasem przechodzimy do przeglądu analitycznego tego, czym żyje dzisiaj energetyka. Na początek Polska. Interwencja dofinansowana. Pakiet ceny paliwa niżej został przedłużony do 15 maja. Ministerstwo Finansów liczy na to, że ubytki budżetowe z tego tytułu zostaną uzupełnione poprzez wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków. Armada dronowa. Polska skorzysta z ekspertyzy dronowej Ukrainy i stworzy tzw. armadę dronową. To istotne rozwiązania z punktu widzenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Ukraińcy zawierają takie partnerstwa na całym świecie, w tym na Bliskim Wschodzie. Kijów informuje, że tylko w marcu strącił 33 000 dronów Rosji. Częstochowa atomowa. Huta Częstochowa stara się o certyfikaty pozwalające jej wziąć udział w rozwoju sektora energetyki jądrowej w Polsce. Proces ma potrwać kilka miesięcy. Wśród certyfikatów jest amerykański standard ASME NQA-1. Polacy budują pierwszą elektrownię w technologii z USA i mają dopiero zdecydować o drugiej. Pojedynek ministrów. We wtorek wieczorem Polska 2050 zwołała nadzwyczajne spotkanie na temat naprawy systemu kaucyjnego i czystego powietrza.
W czwartek zaś, czyli jutro, odbędzie się głosowanie sejmowe nad wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski. Więcej o tym sporze na stronie energydrink.today. A teraz wieści z Europy. Potwierdzenie rozmów. Ministerstwo Gospodarki Niemiec potwierdza, że rozmawia z Polską o dostawach ropy przez naftoport w Gdańsku w razie przerwy dostaw z Kazachstanu przez Rosję, zapowiadanej przez Kreml od 1 maja. Polacy dopuszczą Niemców do naftoportu, ale nie rosyjski Rosneft Deutschland z rafinerii Schwedt. Komisja kontra rządy. Komisja Europejska ocenia, że to rządy krajów członkowskich komplikują przepisy europejskie. To odpowiedź na oskarżenia Niemiec i Francji o przeregulowanie. Komisja zapowiada dwuletnie czyszczenie regulacji w celu ułatwienia działalności w Europie konkurującej z USA i Chinami. Przetasowanie w Brukseli. Nowa szefowa dyrektoriatu generalnego do spraw energii, czyli DG Ener, to Celine Gauer z Francji. Zastąpi Duńczyka Ditte Jula Jorgensena, który trafi do DG Handlu, DG Trade. Gauer zarządzała funduszem pandemicznym i sprawami antymonopolowymi. Pracuje w komisji od 1994 roku. Niedobory na horyzoncie. Według danych Kepler dostawy paliwa lotniczego z Bliskiego Wschodu nie docierały do Europy w kwietniu. Międzynarodowa Agencja Energii ostrzega, że pierwsze niedobory tego rodzaju paliwa mogą się pojawić w czerwcu. Import do Europy jest rekordowo niski przez destrukcję popytu, na przykład wskutek kryzysu linii lotniczych. Jeszcze wieści ze świata. Koreanizacja wiatraków. Haesong Offshore Wind z Korei Południowej podpisał memorandum z Siemens Gamesa Renewable Energy oraz Doosan Enerbility o lokalizacji łańcucha dostaw morskich farm wiatrowych. Koreańczycy w przeszłości przyswoili na przykład technologię jądrową z USA. Implozja pomimo wojny. Pomimo skutków wojny w Iranie, import ropy z Rosji do Indii spadł w kwietniu o 20% względem górki marcowej do 1,5 miliona baryłek dziennie. Powodem są zakłócenia załadunku spowodowane atakami dronów Ukrainy. Wyswobodzenie naftowe. Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły opuszczenie kartelu OPEC oraz porozumienia naftowego OPEC+. Nie chcą już koordynować ograniczeń wydobycia ropy i mogą je zwiększyć w celu maksymalizacji zysku ze skoku cen przez wojnę w Iranie. Kryzys w USA. Cena benzyny według amerykańskiego Stowarzyszenia Automobilności wzrosła w miesiąc średnio o 40% do $4,18 za galon. Będzie dalej rosnąć, dopóki będzie trwać blokada cieśniny Ormus. Baryłka Brent drożeje do $104. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. A jeżeli chcieliby Państwo usłyszeć nieco więcej o tym, jak Ukraina blokuje eksport ropy z Rosji, zapraszam do obejrzenia tego materiału. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.